Ja mam przyjemność dzisiaj przedstawić Michała Zaborowskiego, który, jak sam mówi o sobie, jest inżynierem z wykształcenia i przekonania. Na pisaniu kodu zarabia od 25 lat, a od 11 lat jest Javowcem. Lubi szczegóły, niebanalne problemy, rozwiązania, które działają. Interesuje się też rozwojem osobistym i ukończył szkołę coachingu, czyli jest też coachem, ale nie mylić tego z mówcą motywacyjnym. Michał jest bardzo wszechstronną osobą, która dzisiaj przedstawi Wam temat korutyn kotlinowych i zielonych wątków Javowych. Mamy nadzieję, że temat Was zainteresuje. Po więcej zapraszamy na naszego YouTube'a i oczywiście na naszą stronę internetową www.talk4devs.jlabs.pl. Zapraszamy serdecznie. Michał, oddaję Ci głos i życzę udanej prelekcji. Dziękuję bardzo. Tak jak zostałem przedstawiony, temat też został przedstawiony. Jesteście tymi szczęśliwcami, którzy do nas dołączyli. W związku z tym nie przeciągając, idźmy z tematem. Na początku dobrze by było się zastanowić w ogóle, skąd się pojawił temat wątków i dlaczego w ogóle rozmawiamy o korutynach albo o tych zielonych wątkach, jak to się dzieje, że w ogóle takie zagadnienia dzisiaj nas zaprzątają. Historycznie, dawno, jeszcze dawniej temu wątki były tylko w Windowsach. Potem się okazało, że również wspaniały system Linux też się ich doczekał. No ale czy to w ogóle jest sens się tym zajmować? Jakbyście się przyjrzeli dokładnie, to pod spodem z punktu widzenia tego systemu, pod systemem operacyjnym z punktu widzenia procesora, w momencie, kiedy następuje przełączanie między poszczególnymi wątkami, procesor musi wyczyścić wszystkie swoje cache, wszystkie swoje bufory. Dzieje się tak dlatego, że firma AMD i firma Intel nawet próbowały tego nie robić, ale potem się okazało, że jakieś się pojawiły meltdowny, różne inne, można było się zorientować, co w tym cache'u, w tych buforach jest i z tego można było próbować się zgadywać hasła i różne inne rzeczy brzydkie robić. No więc firmy jednak te bufory czyszczą. A dlaczego to się tak dzieje, że to czyszczenie buforów jest tak niezwykle potrzebne i po co nam w ogóle te bufory? To sytuacja się zaczęła jeszcze wcześniej. Mianowicie ostatnia istotna zmiana, jeżeli chodzi o pamięć operacyjną naszych wspaniałych komputerów, i to nie ma znaczenia, czy laptopów, czy tych, które mamy takie stacjonarne, to było przejście między SDR a DDR. Kiedyś dawno temu pamięć operacyjna działała tylko na jednym w momencie, kiedy sygnał się narastał, to wtedy można było wykonywać operację i tyle. Potem się okazało, że można tę operację wykonywać w momencie, kiedy sygnał narasta częstotliwości i kiedy opada. No jak to się wiąże z całością? Chodzi o to, że od tamtej pory się właściwie nic nie zmieniło, bo wewnętrznie pamięć operacyjna dalej działa z częstotliwością 266 MHz. Najwyżej, więcej się nie da, a to, że wasza pamięć operacyjna de facto twierdzi, że działa z częstotliwością na przykład, nie wiem, 2 GHz, to się dzieje w ten sposób, że tam wewnętrznie wyczytywane jest więcej danych, one są zapisywane do bufora i z tą wyższą częstotliwością są dawkowane do procesora. No i skoro tak się dzieje, no to teraz procesor musi mieć bardzo dobry cache. Skoro musi mieć bardzo dobry cache, to w tym momencie jego wyczyszczenie jest dużą stratą z punktu widzenia wydajności całego systemu.
Też ciekawe jest to, że to oznacza, że firma, która ma lepszy proces technologiczny, jest w stanie wygrać z konkurencją. Kiedyś było tak, że Intel miał lepszy proces technologiczny, w tym momencie TMSC ma lepszy proces technologiczny i dlatego AMD jest królem na rynku procesorów. A co to dla nas oznacza? No, oznacza to, że trzeba dbać o cache i dobrze by było, żeby ten procesor co raz się nie przepinał z jednego bufora na drugi i nie musiał tego wszystkiego czyścić. No i żeby tak zrobić, no to trzeba tymi wątkami zarządzać po swojej stronie i można to robić na wiele sposobów. Dwa rozwiązania, nad którymi się dzisiaj pochylę, to są właśnie kotlinowe korutyny i to, co oferuje Java 21, czyli wirtualne wątki. Tak, oprócz tego, że są te wirtualne wątki, to jeszcze po drodze pojawił się taki wynalazek, który się nazywa Fibers, czyli włókna. To jest bardzo, bardzo stara rzecz, taki ubogi krewny wątków. Co ciekawe, jak się przyjrzeć tym włóknom, które właściwie od Windows 3.11 były zupełnie nieużywane, nikt na to nie zwraca uwagi, ale się okazało, że to działa dokładnie tak jak działają zielone wątki albo wątki wirtualne z Java, bo oznacza to, że aplikacja sama z siebie zarządza tym, nie ma czegoś takiego jak wywłaszczanie i czyszczenie cache'a i tego typu rzeczy. I na przykład MS SQL Server dzięki temu działa bardzo szybko, bo wykorzystuje tą technologię. Tak. Jak działają korutyny w Kotlinie? Czyli to rozwiązanie, które właściwie z punktu widzenia Javy było, czy tam JVM-a było na topie i pokazywane jako to, które jest wiodące. Żeby zrozumieć, jak działają korutyny w Kotlinie, trzeba przyjrzeć się trzem elementom. Pierwszy to jest sama korutyna, drugim elementem jest kontekst i trzeci element to jest samo uruchamianie tej korutyny. Jeżeli chodzi o korutyny w Kotlinie, one są zrobione zupełnie inaczej niż wiele innych rozwiązań, takich jak na przykład async await w JavaScriptie albo w Pythonie. Inaczej to też jest zrobione niż na przykład zielone wątki w Go. I prawdę mówiąc, to jest jedyne miejsce, które kojarzę, żeby wykorzystywało taki mechanizm, a mianowicie Kotlin jako język programowania, oni mają swój generator bytecodu, w sensie sami kompilują kod swojego programu do bytecodu, który potem jest wykonywany na maszynie wirtualnej czy tam na Androidzie. Dzięki temu mają bardzo, bardzo szerokie pole do popisu. Na przykład, jeżeli przyjrzymy się takiej funkcji w Kotlinie, to te miejsca, które są oznaczone jako suspending, to są wywołania innych funkcji, które właśnie teoretycznie mogą być blokujące. I w tym momencie w Kotlin z takiej funkcji robi mniej więcej coś takiego. Być może wygląda okrutnie, ale zwróćcie uwagę na to, co jest pokolorowane na zielono. Mianowicie ze zwykłej takiej prostej funkcyjki Kotlin robi maszynę stanów i dla każdego miejsca, które jest zawieszeniem takim, które może po prostu powodować, że ten wątek, który akurat wykonuje daną operację, mógłby robić co innego. W tym momencie Kotlin wykonuje taką operację, patrzy, czy ona została wykonana. Jeżeli została wykonana, to super, ale jeżeli ta operacja kończy się zawieszeniem, to w tym momencie
wynikiem takiej funkcji jest zawieszenie korutyny i no, kontrola wraca z powrotem do głównego wątku i dzięki temu on może wykonywać inne rzeczy. Co się dzieje w momencie, kiedy następuje odwieszenie, czyli załóżmy, że mamy wiele takich korutyn, wiele różnych rzeczy się dzieje naraz w systemie, no i nagle przychodzą jakieś dane, nie wiem, przychodzi jakiś mailing albo cokolwiek, zwrotka i nagle się okazuje, że można podjąć pracę dalej. Wtedy wykonywana znowu jest ta sama korutyna, czyli tak jak tutaj jest to sum function. Dzięki temu, że przekazywana jest kontynuacja, to w tym momencie ta korutyna wie, że na przykład jest w drugim albo w trzecim kroku. No i dzięki temu może podjąć pracę już pomijając te elementy, które wykonane zostały wcześniej, a dzięki temu, że to wszystko jest generowane pod spodem w ogóle bez naszej kontroli, to takie rzeczy jak parametry, które sobie na bieżąco są wypełniane przez wykonania tych poszczególnych elementów, również są zapamiętywane, również są przekazywane i wypełniane po drodze w momencie, kiedy kolejne wykonanie jest tej korutyny aplikowane. No i teraz pojawia się pytanie, kto tym wszystkim zarządza i gdzie to wszystko jest trzymane. Jak wrócę 2 slajdy wcześniej, to drugim elementem tutaj jest kontekst. I z punktu widzenia wykonywania korutyny, to kontekst jest właśnie tym elementem, który przechowuje całą informację o tej korutynie. O tym, jak ona jest wykonywana, w którym momencie, która funkcja, bo to tak na dobrą sprawę jest drzewo wykonań tego wszystkiego, co on ma w danym momencie, na czym czeka, gdzie kogo zawołał, gdzie co wróciło. Mało tego, z punktu widzenia Kotlina, w momencie, kiedy mamy kontekst, który wykonuje inną korutynę, to w tym momencie będzie całe drzewo takich korutyn, nawzajem ze sobą powiązanych. Jedna może czekać na drugą i to wszystko razem tworzy takie drzewo, las kontekstów. Brzmi to bardzo skomplikowanie, no ale z punktu widzenia dewelopera dla nas to jest zupełnie przezroczyste. W ogóle nie potrzebujemy o tym myśleć, to się dzieje gdzieś pod spodem. To natomiast, o czym dobrze jest myśleć, to jest samo uruchamianie. Jeżeli chodzi o uruchamianie korutyn kotlinowych, sprawa jest banalnie prosta. Mamy jakieś egzekutory, jakieś pule wątków no i w tym momencie to się po prostu przekazujemy pulę wątków i na tej puli wątków zgodnie z naszymi kryteriami to się będzie wykonywać. Kotlin przewiduje dwa domyślne dispatchery, dwie domyślne pule albo rozwiązania do wykonywania tych poszczególnych korutyn. Jedno to jest dispatcher default, a drugie to jest dispatcher IO. One się różnią tym, że w momencie, kiedy chcecie optymalnie wykorzystać system, to pula wątków powinna mieć rozmiar tyle, ile na danym sprzęcie możemy wykonać równolegle wątków. I to jest właśnie dispatcher default. Natomiast dispatcher IO jest mniejszy, węższy, dlatego że twórcy Kotlina wychodzą z założenia, że użycie pełnej puli wątków do zasobów takich jak pisanie, czytanie z dysku zwykle kończy się tym, że sprzęt działa nieoptymalnie. Tak. I teraz bym przeszedł do pokazania tego, co mam do pokazania. To on się przełączy. Nie, to nie przełączył się tutaj. Niestety za dużo okienek. O,
Nie, nie to. Hmm. To może tak, tu wyłączę. No tak, tam się już wiem, dlaczego nie mogę otworzyć. O, może nie window. Właśnie tego chciałem uniknąć, żeby nie zaczytywał za każdym razem. Ale chyba wyszło jak zwykle. Jak działają korutyny kotlinowe w przykładzie i dlaczego w ogóle to jest istotne się przyglądać takim rzeczom? No, jeżeli macie taką sytuację, że to jest jakiś zwykły CRUD, przychodzi użytkownik, jest zapytanie, kontroler, serwis, być może jakieś repozytorium, dane wracają z powrotem. W gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czego użyjecie, to po prostu zadziała. I to zwykle takie rzeczy działają. Nie ma znaczenia, czy to będzie Kotlin, czy to będzie jakiś Webflux, czy to będzie jakieś dowolne inne rozwiązanie, które Wam pasuje. To po prostu będzie śmigało, będzie działało tak jak trzeba. Natomiast są sytuacje, w których to się nie będzie sprawdzać. O co mi chodzi? Chodzi mi o taki przypadek, że wasz, wasz program nie tylko korzysta z prostego wywołania jednego mikroserwisu albo bazy danych, albo czegokolwiek i zaraz dane zwraca, tylko na przykład może się okazać, że korzystacie z 3 mikroserwisów, które zbierają jakoś dane. W międzyczasie dobrze by było, żeby zawołać 4, te dane jakoś połączyć. Jedne rzeczy mogą się udać, inne rzeczy mogą się nie udać. Być może w międzyczasie przekroczymy dozwolony czas. I co wtedy zrobić? A teraz kolejna sprawa jest taka, że wyobraźcie sobie, że któryś z tych mikroserwisów albo z tych serwisów, które korzystacie, jest jakimś starym systemem, który ma swoje ograniczenia i na przykład po prostu nie wolno z niego korzystać w taki sposób, w jaki byście chcieli, otworzyć tyle połączeń, ile byście chcieli. To jest mocno reglamentowane, mocno ograniczone. I teraz, jeżeli o tym się wcześniej nie pomyśli, to skalowanie tego mikroserwisu, który akurat tworzycie, może spowodować, że ten stary system po prostu nie wytrzyma tego obciążenia. I żeby tym dobrze zarządzić, z punktu widzenia korutyn kotlinowych, można zrobić takie coś, żeby właśnie wykorzystywać, tak jak tutaj na przykładzie, są 3 systemy wywoływane. Każdy z nich jest wywoływany z osobnym dispatcherem, które tutaj są u góry przedstawione elegancko. I tu można się zorientować, że pierwszy będzie wykorzystywał 10 wątków, drugi będzie również wykorzystywał 10 wątków, a trzeci będzie wykorzystywał tylko 1 wątek. Tak? Wszystkie razem się muszą wykonać po to, żeby zakończyć daną iterację. I jak to teraz zadziała? O, tego się nie spodziewałem. A, dobra. Dobra, to mnie zaskoczyło, ale na szczęście
ale na szczęście powinno. Tak, organizatorzy proszą o zadawanie pytań. Będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na ewentualne pytania, wątpliwości i wyjaśnić. O. Tak, no niestety po restarcie on się uruchamia dość powolnie. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz. W momencie, kiedy się uruchomi korytyny kotlinowe w teście i specjalnie tutaj użyłem testu, on ma jedną ciekawą cechę, a mianowicie te poszczególne taski. Jak widać, w celu spowolnienia używam zwykłego delaya, czyli tylko zamiast wykonywać jakieś konkretne zadania, on czeka. Z punktu widzenia Kotlina takie czekanie, szczególnie jeżeli chodzi o test, to nic nie wnosi, w związku z tym on to po prostu opuści. Jak to się dzieje? No ten kontekst testowy jest na tyle sprytny, że jest w stanie się pozbyć takich, w sensie ma nadpisane w odpowiedni sposób tą funkcję delay i dzięki temu nie czekamy. Natomiast jeżeli użyjemy funkcji zwykłej takiej run blocking, okazuje się, że to zaczyna działać zgodnie z przewidywaniami i rzeczywiście działa cokolwiek wolniej. Widać, że te opóźnienia po 500 milisekund rzeczywiście, widzicie, jest wyraźnie wolniej. Tam się właściwie całość pokazała od razu, dlatego że on na żadnym z tych elementów nie czekał, a tutaj właściwie opóźnienia wynikają tylko z tego, że musi czekać. Kolejną niezwykle istotną rzeczą, jeżeli chodzi o korytyny kotlinowe, jest możliwość określenia, ile czasu czekamy, czyli timeoutów. Załóżmy, że tworzycie jakiś serwis i wiadomo, że jeżeli nie odpowiecie w ciągu 2 sekund, to właściwie i tak już nie odpowiecie, bo Nginx, który stoi przed waszą aplikacją, on po prostu po 2 sekundach i tak odpowiada timeoutem. W związku z tym dobrze by było, żeby wasze korytyny, które stoją, znaczy wykonują jakieś tam zadania, uwzględniały to, że po 2 sekundach właściwie nie ma co czekać. I dobrze by było, żeby w momencie, kiedy ten czas już upłynął, żeby zakończyć pracę systemu. I Kotlin zdaje sobie sprawę. Jedna rzecz to jest to, że potrafi uchwycić to, że nastąpił timeout i można się jakoś odpowiednio zachować, ale też bardzo istotnym elementem jest to, że jako programista mamy pełną kontrolę, czy tam programistka, mamy pełną kontrolę nad tym, co się będzie dalej działo z tym. Być może któraś z tych operacji, któraś z korutyn, mimo wszystko musi jednak po sobie posprzątać. Być może zostały jakieś dane zapisane na dysk i albo trzeba to skasować, albo dopełnić tę operację tak, żeby nie zostało coś zgubione, żeby nie trzeba było do tego później wracać i jakoś osobno to sprzątać. W związku z tym twórcy korutyn wymyślili coś takiego jak no cancelable i w momencie, kiedy użyjemy tego jako kontekst, to
w tym momencie te rzeczy, które się znajdują w tym kontekście, nie zostaną zatrzymane, nie zostaną przerwane i generalnie można polegać na tym, że nasza korutyna zostawi po sobie porządek. Kolejną rzeczą, z którą się spotkałem, jeżeli chodzi o programowanie w Go, to w tym rozwiązaniu raczej nie tworzy się programów w taki sposób strukturyzowany, w sensie jedno z drugiego wynika, te korutyny nawzajem ze sobą jakoś współdziałają. Bardziej to wygląda w ten sposób, że startowane są osobne wątki i one nawzajem między sobą komunikują się za pomocą kanałów. Oczywiście zarówno w korutynach, jak i w przypadku aplikacji opartych o wirtualne wątki w Javie można takie rzeczy wykonywać jak najbardziej, zupełnie z tym nie ma problemu. Co ta aplikacja robi? Aplikacja startuje dwie korutyny. Pierwsza z nich produkuje UID-y, no a druga po prostu wypisuje je. W momencie, kiedy użyjemy takiej metody, to zostanie stworzona nowa korutyna i ona zostanie zwrócony kanał komunikacyjny i ten kanał potem można użyć do odczytywania danych. Tutaj zostało wykorzystane 5 korutyn odczytujących właśnie z tego kanału, a dzięki temu, że tu jest wrzucony delay, to no, w ogóle można zobaczyć dane, bo jeżeli nie poczekamy, to funkcja main otworzy kanał komunikacyjny, ci się zarejestrują i właściwie za chwilę nastąpi zakończenie pracy, dlatego trzeba tutaj dodatkowo poczekać. Wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o Kotlina, można kancelować niezależnie od tego, w jakim stanie w danym momencie aplikacja jest. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nowości z Javy? Jak ja go kocham za to. Uruchamianie. O. Jak się pojawił Project Loom, bardzo chciałem zobaczyć w ogóle, jak wyglądają zielone wątki z punktu widzenia Javy. Oczywiście nazwali to wirtualne wątki, nie ma kontekstu, tylko są skopy. Wszystko się nazywa ciut inaczej, ale niewątpliwie można powiedzieć, że wzorowali się na rozwiązaniach, no wydaje mi się, że tutaj z Kotlina głównie. Co daje Project Loom i co dają wirtualne wątki? No w sumie dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że no, przez to, że nie wymagana jest interakcja z systemem operacyjnym,
W związku z tym każdy z takich wątków wirtualnych to jest tylko trochę pamięci, którą Java sobie wzięła już i tak z systemu operacyjnego i dzięki temu można ich otworzyć bardzo, bardzo dużo. To nie wymaga żadnego zarządzania z punktu widzenia systemu operacyjnego. I z jednej strony to wydaje się kluczowa wartość tego rozwiązania, natomiast no, z drugiej strony można powiedzieć, że w najgorszym wypadku to byśmy na tej chmurze podnieśli sobie więcej trochę instancji naszego serwisu i to by dalej działało. Dla mnie o wiele istotniejszy jest ten drugi element, czyli to, że można sobie że w momencie, kiedy ja patrzę na czyjś kod, który powstał jakiś czas temu i on wykorzystuje albo właśnie korutyny, albo to jest tak jak ludzie pokazują przykłady do wirtualnych wątków, to tam od razu widać, co się dzieje. Widać, jaka jest struktura, kto z czego korzysta, gdzie te dane są przekazywane, kto na kogo czeka. I no, dla mnie to jest takie concurrency as a code, tak jak można powiedzieć, że różne rzeczy można w ten sposób nazwać i chodzi o to, że dzięki temu ja nie muszę się zastanawiać, na której puli wątków to zostanie wykonane, dlaczego to w ogóle tak działa, czy to ma ręce i nogi. Oprócz tego oczywiście te wszystkie elementy, o których mówiłem do tej pory, czyli to, że można anulować, to, że można zarządzać, to, że jest limit na ilość wykonywanych równolegle operacji, to, że można po określonym czasie po prostu anulować całą operację i po anulowaniu to wszystko będzie posprzątane, to te wszystkie elementy, jak najbardziej to wszystko tutaj też jest. A jak to wygląda w kodzie? Mam nadzieję, że teraz się uda normalnie przełączyć. Tu był Kotlin, tu była Java. Dobrze, to by było to. To jak wygląda taki przykładowy program, który robi jakąś rzecz? Wykonujemy równolegle 10 000 operacji i każda operacja, jak widać na załączonym obrazku, mamy jakiś przykładowy przebieg. Tutaj załóżmy, że mamy użytkownikowi coś zaoferować, jakiś produkt, może mieszkanie, może samochód, może cokolwiek. Najpierw wyciągamy takiego użytkownika, jak już nam się uda wyciągnąć dane użytkownika z jakiegoś serwisu albo z bazy danych, albo skądkolwiek, dociągamy, czy tam wyliczamy, jak silny jest to użytkownik, jak bardzo nam na nim zależy, jaką ma moc. Określamy, jaka jest dostępna pula opcji, którą chcemy takiemu użytkownikowi zaoferować i potem jakoś tam kalkulujemy ofertę dla takiego użytkownika i wyświetlamy taką ofertę. Jak wyglądają te poszczególne kroki? No tutaj nie ma wielkiej filozofii, jak widzicie, po prostu jest tak jak poprzednio, jakieś proste przetwarzanie plus wypisanie tego, co tam akurat zostało przetworzone na ekran. Jakieś są pododawane slipy, żeby to trwało sensowną ilość czasu. Jak to wygląda, jak postanowimy uruchomić? Tu gdzieś powinienem mieć jakiegoś shella. Shell jest do Java, dobrze. To by powinno nawet zadziałać. Ja mówiłem o tym cudzie. Kocham go. Linia 17.
No, trwa dłużej, w związku z tym wydaje się, że się uruchamia. Tak, przez to, że tam jest 10 000 tych operacji, w związku z tym to się wykonuje dość długo. To, co można zaobserwować, to to, że część operacji już się zakończyła, on przechodzi do kolejnych, dlatego że każdy z tych 10 000 przebiegów jest uruchamiany niezależnie i każdy z nich, jeżeli zdecydujemy się, że czekamy na te operacje, które zostały zaplanowane i zostały przekazane do wykonania, to jeżeli zrobimy join, czyli tak typowo jak w programowaniu wielowątkowym w Javie, jeżeli chcemy poczekać na wątek, to robimy join, no to tutaj czekamy na całym scope'ie i w ramach tego scope'a, który no w Kotlinie to by się nazywało pewnie kontekst, a tutaj jest scope. No więc czekamy na te rzeczy, które zostały wcześniej zaplanowane, ale dla każdego z tych przebiegów czekamy niezależnie, w związku z tym wiele równoległych przebiegów może się okazać, że po prostu ktoś już poszedł trochę dalej w wykonywaniu. Tak, oczywiście to jak najbardziej można przerywać i też działa to naprawdę bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Byłem zadziwiony, jak to sprawnie się wykonało. Druga rzecz, którą przygotowałem, żeby pokazać, że nie tylko to podejście jest proponowane przez wirtualne wątki. Tutaj, żeby sobie uprościć życie, napisałem parę funkcji, które po prostu przygotowują wirtualny wątek, przygotowują jakieś logowanie, slipa po to, żeby zamienić go na runtime exception. I tutaj się zaczyna praca. Załóżmy, że mamy do przygotowania herbatę, czyli taką w rozumieniu japońskim z całą ceremonią parzenia herbaty. Najpierw trzeba przygotować herbatę, trzeba zagotować wodę, potem wykonać ceremonię parzenia herbaty i tutaj jest powiedzmy taki parę kroków, żeby to się wydarzyło. Też w momencie, kiedy dostajemy do ręki w ten wątek wirtualny, to na nim robimy join, na drugim wątku też robimy join, ponieważ interesuje nas to, żeby poczekać na ten, znaczy i tak się muszą oba wykonać, w związku z tym kolejność nie ma znaczenia i tak trzeba na oba poczekać. Potem wykonujemy parzenie herbaty i też czekamy, aż to się wykona. Tutaj natomiast wykonujemy to parzenie herbaty w puli wątków. Zależy nam na tym, żeby nie zabić systemu, który gdzieś tam pod spodem stoi. W związku z tym naraz oczekujemy, że nie będzie wykonywało się więcej niż 4 wątki, no, żeby te systemy, które z nami współpracują, żeby miały szansę przeżyć. Jak się pewnie spodziewacie, Java Source 21, proszę bardzo, wszystko się wykonuje. Przygotowana herbata, potem następuje parzenie, potem herbata była wspaniała, a dzięki temu, że najpierw w logowaniu napisałem, że to będzie w logowaniu napisane wypisuje, który wątek w danym momencie jest wykonywany. Dzięki temu można się zorientować dokładnie, co się dzieje. Również wykonuje się szybko i to na co warto zwrócić uwagę, to, że on rzeczywiście wykonuje tyle, ile w danym momencie ma przestrzeni do tego,
żeby wykonać i tutaj są tylko 4 wątki, w związku z tym więcej nie użyję. Tak będzie slideshow. Jakie są dla mnie wnioski z tego w sumie, o Jezu, nie róbmy tego. A, już wiem, co ja źle robię. Nie, to jeszcze źle. Jakie są wnioski? Pierwszy jest taki, że ewidentnie widać, że jest inspiracja. Trudno mi jest powiedzieć, czy jest zwycięzca, chociaż dla mnie, jak miałbym dzisiaj podejmować decyzję, to prawdopodobnie nie zastanawiałbym się długo, tylko bym został przy korutynach kotlinowych i tutaj zupełnie nie. Dzisiaj, jak miałbym podejmować decyzję, głównie chodzi o to uruchamianie, że tam trzeba Java i te wszystkie rzeczy powpisywać i tak po prostu to ręcznie wszystko wysterować. To, z czego się niewątpliwie cieszę, to to, że jest inspiracja, chociaż dostrzegam to, że inspiracja jest w jedną stronę, w sensie Java się inspiruje bardzo Kotlinem, innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że kwestia jeszcze być może pół roku i to rozwiązanie będzie kolejną wielką rzeczą. Bardzo się cieszę z tego, że JVM jako platforma jest dalej rozwijany i są nowe rzeczy wprowadzane. To, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę szczególnie, to to, że być może jeżeli używacie tylko tej platformy, to ciężko Wam docenić, jak potężna ona jest, jak dużo daje i naprawdę ile trzeba wysiłku włożyć, żeby ludzi zaskoczyć tym, co oferuje. Wystarczy popatrzeć na Go, które dopiero teraz ma jako takie pakietowanie i przez dość długo było sporo problemów z tym, jak rozwijać w ogóle aplikację, jak składać ją z bibliotek, to było trudno. No, o innych platformach nie będę wspominał. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze pół roku i naprawdę to będzie coś niesamowitego, bo no w tym momencie super jest się interesować, super jest zobaczyć kilka takich prezentacji tego jak ludzie używają różnych elementów po to, żeby za pół roku, w momencie, kiedy to się stanie standardem w ramach Springa, w ramach pozostałych platform, to żeby wiedzieć, jak używać i żeby świadomie z tego korzystać. No, w tym momencie Java IntelliJ nie bardzo wspiera jeszcze najnowszą wersję i dlatego właśnie uruchamiam tak z boku, uruchamiając po prostu Java i przekazując parametry. Także być może jak to się dołączy, to będziemy wszyscy zadowoleni. Czy są pytania? To ja się może przełączę na widok, na którym będę widział pytania. I jeszcze do prezentacji oczywiście mam źródła, którymi się posługiwałem, żeby zebrać informacje, i to też będzie dołączone do prezentacji.